Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sorento, nowy cennik i hybryda w wersji Prestige Line. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sorento. Hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. Wersja AWD, więc mamy tutaj przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9 sekund. AWD, więc stały napęd naprzód, dołączany napęd na tył z opcją wymuszenia włączenia trybów terenowych, które sobie za chwilę pokażemy. Prestige Line w kolorze Aurora Black. No i co najważniejsze, nowa cena. 263 100 zł brutto. No a wiadomo, finalna uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a trochę jest opcji rabatowania. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód, tył, kamera 360, a co za tym idzie blind spot view monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem. Czujnik martwego pola z korektą toru jazdy w razie ryzyka kolizji, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania, kluczyk zbliżeniowy, system zdalnego parkowania. To chyba jeden z moich ulubionych gadżetów. Zaskakująco często z tego korzystam, naprawdę. Felgi aluminiowe 19 cali, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Tutaj kontrolka czujnika martwego pola, podświetlane klamki, przyciemniane szyby z tyłu. No i co najważniejsze, 7 miejsc. Zajrzyjmy do środka, bo tutaj naprawdę czuć premium. Miękko, tutaj skóra. Nitka, skóra. No to wykończenie jest naprawdę fajne. Elektroniczna blokada tylnych szyb, tylnych drzwi, wszystkie 4 szyby elektryczne, automatyczne, centralny zamek, lusterko lewe, prawe i na strzałeczki ustawiamy pod odpowiednim kątem, na tu składanie lusterek. Masaż w fotelu kierowcy, pamięć pierwsza fotela kierowcy i pamięć druga fotela kierowcy. Cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, head-up display, cyfrowy kluczyk 2.0, dwufunkcyjny panel do sterowania multimediami lub klimatyzacją, indukcyjna ładowarka i gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych i pod multimedia, podgrzewany fotel, wentylowany fotel, tak samo u pasażera, selektor zmiany biegów shift by wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewana kierownica, auto hold, asystent zjazdu z górki, elektryczny, ręczny, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery w trakcie jazdy lub przez przytrzymanie włączamy asystenta zdalnego parkowania. A tutaj czytnik linii papilarnych. Schowek duży, miękki, tutaj też przeszycie, długi, szeroki, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie i tapicerka w wersji Prestige Line, tapicerka skórzana Nappa. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany, więc mamy tutaj komplet, naprawdę duży zakres regulacji, włączając w to nawet podnóżek. Przednia część fotela, cały fotel góra-dół,
funkcja Easy Lounge, czyli to jest ta funkcja do rozkładania fotela, jakbyśmy chcieli się wyciągnąć, odpocząć. No i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego plus boczków. Do tego wszystkiego elektrycznie regulowana kierownica. Kierownica skórzana, podgrzewana, ścięta u góry, ścięta u dołu. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy i multimedia. Tutaj wyłączenie systemów kontroli trakcji, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika i regulacja wysokości świateł. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj w zasadzie identyczne wykończenie jak z przodu. Ładnie to wygląda. Uchwyt na kubek, podgrzewany fotel, 2 poziomy i roletka. Też spoko. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, kanapa przesuwana przód-tył, dzielona 60/40. Tutaj mamy przycisk do składania, tutaj do regulacji kąta nachylenia oparcia. Na skrajnych siedziskach isofixy. Isofixy są również w 3. rzędzie, a tutaj jeszcze podłokietnik i 2 uchwyty na kubek. Podłokietnik też mięciutki. Nagłośnienie Bose. Regulacja fotela pasażera od strony kierowcy albo właśnie jest tutaj przez pasażerów z tyłu. Nawiew dla pasażerów z tyłu, gniazdo 12V. A tutaj jeszcze 2 fotele. Przedłużony próg, żeby łatwiej było wsiąść do tyłu. Tu jest jeszcze taka łapka, żeby łatwiej było się tam wciągnąć. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Lewarek, gaśnica, trójkąt, gaśnica, tu pod spodem jest akumulator 12V. To jest najlepszy sposób, żeby to otworzyć, żeby nie uszkodzić tego plastiku, czyli tutaj wcisnąć. O. Akumulator 12V AGM 60 Ah. Dwa fotele. Tu mamy wersję 7-miejscową, ale Sorento występuje również w wersji 6-miejscowej, czyli 2 osobne fotele w drugim rzędzie. No a tu pod spodem, pod samochodem mamy koło dojazdowe. Żeby je wydobyć, trzeba wyciągnąć tą tutaj wytłaczankę, zdjąć tą zaślepkę i kluczem do kół, odkręcając, to koło nam zjedzie na lince. Tu mamy wyłączenie automatycznego zamykania klapy bagażnika, a tu mamy zamykanie. Jeszcze raz ładne ochronne nakładki na progi z napisem Sorento. Naprawdę dużo miejsca. I szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, nowa kierownica, rok modelowy 2026. Ale mimo wszystko intuicyjnie. I fotel pasażera, również elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany i tapicerka Nappa. Fajna ta skóra. Deska miękka, nitka, nastrojowe oświetlenie. Tutaj nastrojowe oświetlenie też jest, chociaż tego teraz nie widać, ale jest. A tutaj schowek. Też jest wyścielany takim materiałem. Zegary
zakrzywione pod jedną taflą szkła. Fajny, dynamiczny, ekonomiczny napęd hybrydowy, chociaż wiadomo, to wszystko zależy od wielu czynników, przede wszystkim od prędkości. Cyfrowe zegary, blind spot view monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, komputer pokładowy, przeniesienie napędu i przepływ energii, czyli tutaj można fajnie sobie podejrzeć, co się dzieje z energią, czyli kiedy on odzyskuje energię, kiedy oddaje, kiedy jedzie w trybie hybrydowym. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu i tym przyciskiem zmieniamy menu komputera pokładowego. Tutaj informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola, a tu mamy kompas i wskazanie z nawigacji, również z googlowskiej. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, czyli w czasie rzeczywistym on będzie nas informował o utrudnieniach, będzie nam przeliczał alternatywne trasy. Oprócz tego bezprzewodowy CarPlay i bezprzewodowe Android Auto. Tak też można. Dwufunkcyjny panel do sterowania klimatyzacją i multimediami. Dwustrefowa klimatyzacja, w tej chwili ją zsynchronizowaliśmy. Selektor zmiany biegów, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg, oczywiście wciśnięty hamulec wsteczny i obraz z kamery, dynamiczne linie, tutaj rzut z góry, tutaj również informacja z czujników plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie strzałeczki. Kamera przednia, rzut z góry. To, co chciałem pokazać, to układ graficzny, bo tu mamy ten tak zwany ogólny, chociaż ja tego motywu specjalnie nie lubię, wolę kręgi. Przede wszystkim dlatego, że po prawej stronie mamy wskazówkę, która pokazuje, co się dzieje z energią, czyli mamy Charge Eco Power. No i też do tego motywu bardziej pasuje ten Blind Spot View Monitor. Po lewej stronie zasięg i poziom paliwa, po prawej stronie poziom naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru mamy Eco, Sport, Smart. Smart, czyli on będzie się dostosował do tego, jak aktualnie jedziemy. A przez kliknięcie wchodzimy w tryby terenowe i podświetla nam się tutaj Snow, Mud, Sand. No i on w każdym z tych trybów dostosowuje moment obrotowy. Jak widać, włącza sobie system kontroli zjazdu automatycznie, tak żeby jak najwydajniej, że tak powiem, samochód radził sobie w tychże warunkach. Parking przez kliknięcie. Fotel kierowcy z funkcją ułatwiania wsiadania, czyli po wyłączeniu samochodu fotel się odsunie, kierownica się podniesie. A i lusterka też są z funkcją opuszczania podczas cofania. Zajrzyjmy sobie pod maskę. Jeden 1.6 turbo 180 koni, do tego elektryk w sumie 239 koni i 380 Nm momentu obrotowego. Płyn do spryskiwaczy, poziom oleju, wlew oleju pod osłoną, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy od układu elektrycznego, falownik, a pod spodem jest silnik elektryczny. Wyciszenie pod maską jest. Więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że wracamy do gry. 263 wyjściowo. Finalna cena oczywiście uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się.